Witajcie w kolejnym dniu w Tajlandii, gdzie zaczynamy od kąpieli ze słoniami, a kończymy w miejscu, które wygląda jak najpiękniejsza plaża na świecie. W tym filmie pokażemy Wam jeden dzień w Krabi, który totalnie nas rozwalił. Zaczynamy od sanktuarium słoni, karmienie, kąpiel i jedno z najbardziej wyjątkowych doświadczeń tutaj. Potem wskakujemy w Longtaila z Aonang i płyniemy na Tonsai. Miejsce, gdzie czas zwalnia i można złapać oddech. Ale zamiast iść łatwą drogą, przedzieramy się dziką ścieżką na Railay Beach. A na koniec trafiamy na Phra Nang, jaskinię księżniczki. Miejsce, które wygląda jak z innego świata. Zostań do końca, bo to jeden z tych dni, których się po prostu nie zapomina. Sawadee krap z kolejnego dnia w Tajlandii. Zaczynamy dzisiaj ekscytująco, bo jedziemy po słonie. Nakarmić i umyć słonia. Nie chodzi tu o Mariana, tylko o takie zwierzątka, co mają trąby. Sanktuarium, które właśnie opiekuje się tymi zwierzątkami, sprzedaje turystom możliwość przeżycia czegoś takiego, więc jedziemy gdzieś tutaj pół godziny od Aonang do sanktuarium. Koniecznie zostawcie suba, łapkę w górę. I lecimy dalej. Odwiedziliśmy Krabi Elephant Green Sanctuary i powiem Wam jedno, to była jedna z najbardziej terapeutycznych rzeczy, jakie tu można zrobić. Spotkanie ze słoniami, ale takie prawdziwe, bez cyrku, bez sztuczek, po prostu bycie obok nich. To miejsce daje drugą szansę zwierzętom, które miały ciężkie życie. Te, które poznaliśmy, zostały wykupione z tartaku, gdzie przez lata pracowały ponad siły. A teraz spokojne, zadbane, najedzone i widać, że po prostu są szczęśliwe. I co ciekawe, one naprawdę to oddają. Jest w tym coś takiego, że człowiek automatycznie zwalnia, uspokaja się i zaczyna bardziej doceniać chwilę. Totalny reset głowy. O wow, ale praży, co? Ale dobrze, że mam ten, bo nie wiem jak ty, Marian, to bez tej koszulki. Mam pochromowane, bo rzeczywiście już jestem dosyć... Nie, jest kiepsko. Każdy ma po koszyczku, w którym są banany, bambusy. Jestem inne głodny w smaki. sumie. Ja bym Jesteś? sobie Zjesz? posmakował tego banana albo bambusa. One by one. Yes. Slowly, it's okay. You can touch them. You can try to touch them. Oh. Banana. Come here. Come here. Whoa. Yeah, you can try. You can try inside the mouth. You can try inside the mouth. The mouth. Oh my God. Piękne zwierzę, no. Cudowne. Ej, żono, ktoś za tobą jest. Nie ruszaj się. Cudowne zwierzątka i wow, dają taką energię i pozytywne emocje, że na pewno wyjedziemy stąd z uśmiechem. O, spacer ze słonikiem. Da trąbę? Nie da trąbę, za rękę nie pójdziemy. Cześć słoniku. Słonie nigdy nie zapominają, ale on szybko idzie, tej ja muszę kroku dotrzymywać. On sobie robi jeden krok na moich 10. No takiego zwierza na spacer ciężko wyprowadzić. O, błotko jest tutaj. Nie wiem jak głęboko. Wow! You wanna come down? Yes. Which way? Slowly, This this way. way. I'm sorry. I'm smoking. I'm so sorry. No problem. You can go down there. Not worry. Not deep. A little bit. Over there. Over there? Yeah. Not deep. Not deep. Oh. Whoa. You fooled me! Not deep, right? Surprise! When you can hold the mask, you can put on them. Okay. Yeah. 1, 2, go. With the nose. Nose? Yeah. Anywhere. Good. 1, 2, 3. One room. One. Move a little bit. Yeah. Ja mi się wydaje, że słoń jest umyty, ale wciąż jest brudny. Chodź, ja ciebie umyję teraz.
for ananas. Próba mikrofonu, bo się kąpałem z mikrofonem, a on chyba nie jest wodoodporny, także robię test. Okay, please. 1 minute. Take a look, my friend. Fantastyczna przygoda, czemu się nie wykąpałeś? Chcesz być brudny cały czas? Ja już trąbę umyłem. Ty już trąbę umyłeś. Dzisiaj. Super, nie no. Ten uśmiech tu, co widzicie, nie zejdzie długo. Też widziałem, że są wycieczki, gdzie przygotowuje się to jedzenie dla słoni. To myślę, że już mniej jakieś tam doświadczenie takie fantastyczne. No tutaj ta bliskość tego słonia była niesamowita. Dla mnie ta trąba trochę jak z takiego, Brakuje ci takiej trąby. coś w tym stylu jak 5. pasażer Nostromo, czy który tam był ten pasażer, bo już nie wiem. Może 8. i 8, ale tu właśnie jak z 5 wyglądało. Także ta trąba niesamowita z bliska, jednak trochę inne doświadczenie rzeczywiście niż w zoo. Obejrzeć sobie gdzieś tam przez szybkę. To jest... Dobra, fajnie. Kiedy bierzemy do domu? No i co? Podobno mamy dostać tutaj pad thaja. O, mamy. To nie jest, to jest pad thai? Tak, tu jest pad thai z krewetkami. Okej, mamy pad thaja. No kurczę, na pierwszy rzut oka wygląda bardzo elegancko. Arbuzik Mam mydło, więc idę. i woda. Jak ci smakuje pad thai? U słoni. Nie no, szczerze jak to jest kurczę w ten sposób podane, zapakowane, zrobione jakby po taniości, turystycznie i tak dalej. Kurde, bardzo dobry. Jakbym dostał w restauracji w Polsce, bym powiedział, że bardzo dobry. Dobra, pojedzone, lunchik jest, słonie nakarmione też, umyte zresztą też. Fantastyczna przygoda, no wow. Sticker zostawiony. Krabi Elephant Green Sanctuary. Polecam. Nie trzeba tutaj dużo spędzać czasu. Godzinka z nakarmieniem, umyciem słoni, plus właśnie tutaj lunchik i jesteś nastrojony pozytywnie na resztę dnia. Także jaki dalszy plan? Na plażę Aonang bierzemy łódkę Longtaila i jedziemy odwiedzić Riley Beach, jedną z najpopularniejszych w tym rejonie plaż. No i pewnie Marian tutaj jakąś kameralną plażę obok znalazł, także ruszamy w drogę. Dobra, mamy bileciki, tutaj jest taki ticket office na te Longtail boaty z Aonang z plaży. No i co? Marian mówi, że jedziemy na Tong Sai Bay. Wiem, że dziewczyny chcą dawkę adrenaliny, dlatego zrobiliśmy właśnie to w ten sposób, że z Tonsai przebijemy się przez skały, chaszcze i małpy na Rayleigh. No dobra, zobaczymy. Kierowniku, gdzie idziemy? Kurczę, cisza, spokój, większa niż na Rayleigh. Tam będzie pewnie dziki tłum, także trochę postaramy się go ominąć tym sposobem. No tu jest spokojniej, tu jest kurczę tak bardziej rajsko. Nie, ale fajnie, jest pięknie. tu wygląda Kurde, fajnie, te palmy. Nie, no te widoki tutaj, petarda, nie? Czuć, wow. Tak jest teraz cichutko. No, gdyby Marian na przykład się nie odzywał, to bym słyszał tylko ptaki. Plan jest taki, że idziemy tutaj zobaczyć, co piją tubylcy na Tonsai Bay. Popodziwiać te widoczki, no bo te skały, no monumentalne są. Robią olbrzymie wrażenie. Respekt, jak się patrzy na te skały, no tak szczerze to ja bym bał się pod nimi stanąć, nie? Ten respekt natury jest taki, że zaraz coś się oderwie. No i co? Rajsko, jest tu rajsko i przygodnie. Żona, mam rację? Si. Ale jesteśmy jak to mówisz, w boje. Tonsai Beach, mój drogi. No tutaj na Tonsai rzeczywiście jest rajsko, jak z filmów.
Powiedziałbym, że bardziej mi się podoba widokowo niż wszystko, co zobaczyliśmy na wczorajszej wycieczce. Dlatego, że jest tak spokojnie, nie ma tłumów. Mamy jakby tutaj taki bardziej luz, sami sobie decydujemy, co za chwilę będziemy robić. Przepiękne miejsce i tutaj naprawdę wygląda to jak z filmu, jak te hotele z Białego Lotosu. No woda tutaj trochę odstaje tym poziomem od całej reszty i krajobrazu, bo rzeczywiście no trochę kolor bałtycki, podłoże chorwackie, czyli bardzo kamieniste. Przy tych widokach myślę, że za chwilę drineczek to będzie jeden z najlepszych miejsc na drinka, jakie przyszło mi do tej pory w życiu sobie wymarzyć. No czekamy na pełnię odpływu. On właściwie już za chwilę będzie w pełni. I zobaczymy, czy nam się uda przejść suchą stopą po plaży za tą górą. No zobaczymy, bo jeśli mam iść przez takie mega kamienie, to chyba wolę iść nawet tą dżunglą, szczerze mówiąc. Nie wszyscy może z tej podróży wrócą, ale Tak, Tonsai rzeczywiście jest tym miejscem, gdzie czuć ten spokój i rajskość, bo Aonang, no to azjatycki chaos, nie? Taki czuć tą Azję tam, ten chaos na ulicach, te dźwięki, te skutery, motory, street foody i tak dalej, imprezownia, to tam jest właśnie totalnie po prostu za tymi skałami, a tutaj no jest ten raj, także i raczej stąd nie ma w ogóle połączenia żadną drogą, niczym, więc jeśli ktoś tu zostanie w nocy i te longtaile już nie pływają, to faktycznie utkniecie tutaj, nie? Marian mówi, że jest ratunek, że deską ratunku jest to, że longtaile pływają jednak w nocy, ale prywatnie, ale ja nie zalecam, żebyśmy to sprawdzili. No i co, kierowniku, gdzie dalej? tutaj tu też jest ogólnie tu jest niby spokojniejsze, tylko pod górę trzeba, w dół i troszkę przez dżunglę, 10 minut to i tak nie jeździ. Zapytaj go się, czy spoko trasa. So you will check it safe? No, trochę trasa tutaj się robi nam niebezpieczna. Ja lubię takie. Ale sznurek, tylko nie ufajcie mu w 100%. Papa Tonsai, papa. Super było. Ale idziemy dalej. Na Riley to nie takie easy, ale wow, zarąbiście. No swoją drogą lubię takie dzikie trasy. Ale jest trochę dawka adrenaliny. Piękne widoczki. Ta dzikość. Droga tutaj z Tonsai na Riley też jest dla mnie mocna. Przejście dziką ścieżką z Tonsai na Riley to była przygoda sama w sobie. Trochę jakbyś wchodził w dżunglę bez planu, trochę błota, trochę skał. Momentami trzeba się wspinać, momentami przyciskać, ale właśnie o to chodzi. I serio, mega polecam zrobić to dokładnie w ten sposób. Nie na łatwo, tylko na przygodę. Bo dzięki temu pierwsze spotkanie z Riley wchodzi zupełnie inaczej. Udało się. Pot na czole. Trochę adrenaliny, ale jesteśmy. Riley Beach. Od razu już widać, że jest większe zagęszczenie turystów. Widać, że ta plaża jest większa, ale równie piękna. No, piękność tutaj każdego miejsca jest sztos. Woda jest taka przyjemna. Pięknie się tu spaceruje. Jest trochę mętna, nie jest taka lazurowa, jak byliśmy na Fifi i tak dalej. Bo tu jest piaszczysta, to jest taki piach, fajny piach biały. Tam na Tonsai są kamyszki, tam jest w zasadzie taka kamyszkowa, większy kamyszek, a tu sypki, piasek, jak mąka. Dlatego tutaj trochę jest zmącone tutaj to wszystko, ale piękność petarda. Gdzie nas Marian zaprowadzi? Gdzie go nogi poniosą? Gdzie idziemy? Idziemy na Happy Shake'a, bo jesteś smutny. Dobra, plaża plażą. Widoki piękne, ale trochę zgrzaliśmy się tą trasą, więc trzeba orzeźwić się, co? Orzeźwienie musi wlecieć. Słuchajcie, dobra, weszliśmy sobie na orzeźwienie do pierwszej lepszej, ale słyszycie, co tu leci. Widzicie ozdoby, więc pewnie wiecie, co też czujemy zapachowo.
Mega, luzacko, patrzę tutaj po innych gościach, są w tak błogim stanie. My idziemy teraz gdzie? No idziemy na plażę. Falusową. Tak, na falusową plażę. Też zapomniałem tej nazwy, ale no jedna z najlepszych plaż na świecie Jaskinia podobno. Księżniczki. Sama jaskinia tak się nazywa, ale plaża no już kurde zapomniałem. No jak się dobra, nazywa. przy plaży Ale Jaskinia Księżniczki. jedna z najlepszych plaż na świecie. No zobaczymy, bo na razie tak szczerze mówiąc, jeśli chodzi o kolor wody, no tu nie zachwyca. No Że mega, ja bo rozumiem, piaseczek taki, nie? rozumiem na maksa jakby te wycieczki, bo faktycznie na tych wyspach ta woda no była błękitna. A tutaj kurczę, no Bałtyk się kłania i to bardzo nisko, także no zobaczymy. Tak czy inaczej no jest mega sympatycznie. Dla mnie ta trasa, którą zrobiliśmy, super. Ja lubię takie właśnie adrenalinki, w miarę bezpieczne. Do końca nie wiadomo, czy idziemy dobrze, czy idziemy źle, ale naprawdę te 15 minut, czy tam może 20 wspinaczki, którą zrobiliśmy z tą Sai tutaj, bardzo fajne. Mi się mega podobało. No mi też. Mnie takie rzeczy mniej stresują niż pół godziny jazdy samochodem, przysięgam. Mi też się podobała. Wam dziewczyny podobała się trasa? Nie odpowiadają, więc sądzę, I zdania że... są zgodne. Tak. Na Riley złapaliśmy chwilę oddechu i powiem szczerze, to miejsce ma coś w sobie. Taki unikalnie, totalnie luzacki vibe, że serio chce się tu zostać dłużej. To nie jest tylko ładna plaża, to jest klimat, który wciąga. Ludzie, muzyka, zachody słońca, wspinaczka na klifach, bary przy samej plaży. Naprawdę dużo się tu dzieje, ale jednocześnie wszystko ma taki spokojny, wakacyjny rytm. I właśnie dlatego Riley to mega dobry kandydat na bazę noclegową. My jednak ruszyliśmy dalej, w stronę Phra Nang Beach. Po drodze klasyczna Tajlandia w najlepszym wydaniu. Natura, spektakularne widoki i ten azjatycki styl życia, który toczy się gdzieś między małymi barami, street foodem i totalnym luzem. I kiedy w końcu dotarliśmy na miejsce, szczęki nam opadły. Barefoot bar, rasta flag half tight. Old dog sleeping in the shade outside. Przepraszam mocno was, ale musicie mi naprawdę wybaczyć. Naprawdę wybaczcie mi, bo znalazłem najpiękniejszą plażę na świecie. Sorry. Samo przyjście tutaj, droga do tej plaży tak zachwyciła. Patrzcie te skały tam. Patrzcie to, no to jest nieporozumienie. Woda czyściutka, fajna, z widoczkami na kolejne formacje skalne. Plaża jest dosyć duża, szeroka, piaszczysta, pięknie, totalnie rozwałka. Także zostawcie suba, łapkę w górę, lecimy dalej. Tajlandia rozwala. Nie, już zapomniałem, bo ja chciałem ci coś przekazać pod tym to wszystkim przekaż ogólnie. mi. No ale właśnie, ale nie pamiętam już mi co. coś. No tutaj z perspektywy wody rzeczywiście ten widok jest nieziemski na te skały, klify. No te formacje są po prostu zjawiskowe, także naprawdę warto. A, już wiem co chciałem w ogóle powiedzieć, że jeśli to jest naprawdę jedna z najlepszych plaż na świecie, to tu nie ma tłumów. W ogóle zobacz tą małpkę, która sobie tam po plaży chodzi, także jej się bójmy. Widziałem tutaj w ogóle też na filmikach, że czasami warany potrafią. Bez komody, ale z komodo. Także no kurde, fajnie byłoby warana zobaczyć. Zobaczymy, może tam dalej jak się pójdzie. Ale właśnie nie ma totalnie tłumów. No wyobraźcie sobie teraz lato nad Bałtykiem. Nie ma gdzie parawanu rozstawić. A tutaj rzeczywiście właściwie w samej wodzie, no spójrzcie na to. W samej wodzie jest kilka osób, także to jest petarda. I mówię, kolor wody może nie jest na maksa zjawiskowy, ale ta zieleń tutaj akurat robi fajną robotę, a piaseczek pod stópkami naprawdę genialny. Jest super. Tutaj też on wygląda zwyczajnie, zwykle, ale jak tam się wejdzie, jest naprawdę super. Warto. Myślę, że warto dla tych widoków, dla tego wszystkiego tutaj, warto tu przyjechać. Dobra, idziemy do jaskini, bo Marian mi chce coś pokazać.
coś, co go bardzo interesuje. Można wręcz powiedzieć, że to jest jego hobby. Więc jeszcze ja nie wiem, co to jest, ale mówił, że to są totalnie jego klimaty i on mi chce pokazać swoje zainteresowania i swoje hobby. Więc W ogóle ufam Ci, że masz dobre hobby i no, mi pokażesz coś fajnego. Ja ufam, że Ty czytałeś historię, to jest jaskinia księżniczki, nie falusów, jak Ty pewnie myślisz. I co? I to chyba na cześć podności, także Dave, jak dotkniesz, to za 9 miesięcy. Także polecam. A możesz dotknąć za mnie? Ja już swoje podotykałem, także wolę nie ryzykować. A oto jaskinia rzeźb. Rzeźb nieoczywistych, rzeźb kontrowersyjnych, rzeźb, jak to powiedzieć, no troszkę, nie będę tu mówić. Jaskinia księżniczki, proszę Państwa. No a tu też chyba typowy marketing, bo widzę, że tutaj chyba nawet mieszka można kupić, także nie no, zabawnie. W sumie ta Tajlandia jest dosyć zabawna, bo jest bardzo kontrastowa. Jednocześnie w parkach narodowych nie można pić alkoholu, ale Ty dostałeś, jakoś Ci się udało załatwić alkohol w kubeczku od kawy. Ale to nie jest, że możesz kupić, tu ludzie zostawiają na cześć. Czyli aha, no faktycznie, Tak. myślałem, że to jest sklep. Na cześć właśnie tutaj różnych zjawisk są zostawiane podarki, więc Marian, nie wiem, czy Ty wolisz dokończyć to, co masz w ręku, czy jednak poddać się tym rytuałom i prosić o pomyślność. Znaczy wiesz co, no mają tu już co pić, nie? Ale w ogóle samą fantę muszą pić i jakby, słuchaj, popite mają, ale no drina nie zrobią. Czerwona woda, No ja alkohol. Akurat wyobraź sobie, że mój angielski jeszcze te 2 wyrazy przetłumaczył, ale no kurde, nie wiem właśnie o co chodzi. Ogólnie coś z czerwonym jest tu nie tak, widzę, bo no, czerwonych kwiatów też nie można. No a są jakieś tam czerwone sztuczne kwiaty, więc jakby nie wiem do końca o co tu chodzi. Już wyjaśniam. To miejsce jest poświęcone duchowi księżniczki. Według legendy była to kobieta, często przedstawiana jako księżniczka, która zaginęła w tej okolicy i stała się opiekuńczym duchem tego miejsca. Lokalni rybacy i mieszkańcy przynoszą tam dary, żeby prosić o powodzenie, bezpieczeństwo albo płodność. A dlaczego nie czerwone dary? Kolor czerwony w tym kontekście bywa kojarzony z krwią, agresją albo złymi energiami. Może być też uznawany za nieodpowiedni dla ducha księżniczki, który jest traktowany z dużym szacunkiem i delikatnością, a w niektórych lokalnych wierzeniach może zakłócać harmonię miejsca. Dlatego pojawiły się tabliczki, żeby tego unikać. Szczególnie, że turyści zaczęli zostawiać przypadkowe rzeczy, nie znając symboliki. Co się tam zazwyczaj zostawia? Kwiaty, kadzidła, jedzenie, charakterystyczne figurki faliczne, które są symbolem płodności i powodzenia. To nie jest atrakcja turystyczna w klasycznym sensie. To nadal żywe miejsce kultu, więc te zasady wynikają po prostu z lokalnej tradycji i szacunku. Przysięgam, że jeśli ktoś faktycznie wydaje już takie ostatnie swoje pieniądze na wyjazd do Tajlandii i jedzie właśnie, ląduje w Krabi, będzie gdzieś tam nocował w Ao Nang, to miejsce, gdzie dojedziemy tutaj za 12 zł, myślę, że jest taką mega rekompensatą wszystkiego. Nie trzeba wcale robić tych wycieczek, które też nie są może jakoś turbo drogie, no ale jednak kosztują te powiedzmy 300 zł za osobę. Nie trzeba ich wcale robić, bo wydaje mi się, że to miejsce oddaje cały klimat Tajlandii. I nawet właśnie te słynne Maya Bay, 4 wyspy nie są tak fajne, tak przyjemne jak tutaj przyjechanie właśnie na własną rękę, pochillowanie na plaży, zobaczenie tych klifów, tych formacji. Także wydaje mi się, że można właśnie zrobić fajne rzeczy dosyć tanio, zwłaszcza, że teraz te loty nie są drogie. Jedzenie tutaj, jak już nam pokazało, też jest niesamowite. Za 10 zł zjemy coś super fajnego. Także wydaje mi się, że można tutaj budżetowo się zabawić fajnie. Tylko po prostu trzeba to robić z głową. Tak jak my tego nie robimy oczywiście. No słuchajcie, jest no nieziemsko. Na pewno jeszcze tutaj wrócimy, bo mamy kilka dni wolnych. Także zostawcie suba, łapkę w górę, żeby tego nie przegapić. Tymczasem słońce
zaraz tutaj zajdzie za tą skałę i będzie jeszcze bardziej tutaj urokliwie. No, to co się tu dzieje, no, ta skała tutaj, te formacje, jaskinia, która jest no, kontrowersyjna. To wszystko gra tu ze sobą dokładnie tak jak powinno. Dokładnie tak, jakby opisać właśnie najpiękniejszą, najlepszą plażę świata. Ja polecam gorąco. Dosłownie jest brak mi słów i jedno słowo, które tylko przychodzi mi na myśl, to przygodnie. Także pamiętajcie. Do zobaczenia.